się miejsc w kwaterze przyszłej borówki, która będzie jutro albo pojutrze założona. Są już uformowane zagony, natomiast ja chciałbym się cofnąć tydzień wstecz, kiedy te zagony były przygotowywane. Na wyznaczonych rzędach, bez wyrywania bruz tym razem, z tego względu, że chcielibyśmy też, żeby ta technologia była możliwa do zastosowania w praktyce i prosta do aplikowania. Zostały rozsypane w 3 dawkach, został rozsypany w 3 dawkach substrat zbudowany na bazie węgla brunatnego. To zostało następnie wymieszane z glebą do głębokości około 30 cm i w tym miejscu został uformowany z tego już za pomocą maszyny zagon i zagęszczony i przykryty agrowłókniną. Widać to podłoże zmieszane z węglem brunatnym. Gleba w tym momencie już jest zupełnie o innej strukturze, jest bardziej napowietrzona. Pytania, które się nasuwają w tym momencie, to są takie, jak szybko ten węgiel ulegnie biodegradacji. Oczywiście pewnie w czasie kilku lat. Po roku czasu, jeśli patrzymy na nasze uprawy malin w tunelu, gdzie był zastosowany i wymieszany glebą, w dalszym ciągu widać go w tej strukturze gleby. On nie znikł, nie rozłożył się w ciągu jednego sezonu. Na pewno na to, co trzeba będzie zwrócić uwagę, to intensywność nawadniania w tych miejscach, z tego względu, że podłoże jest bardziej napowietrzone niż ta gleba rodzima. Aczkolwiek już patrząc praktycznie z poprzedniego sezonu, jeśli to podłoże jest zmieszane z ziemią rodzimą, to większych problemów z nawadnianiem nie ma, nie obserwuje się wtedy przesuszenia gleby, w odróżnieniu kiedy stosujemy to podłoże solo, jako czyste. Wtedy trzeba zwrócić uwagę na częstotliwość podlewania i z reguły można przyjąć, że będzie wymagało około 30% więcej cykli w porównaniu do typowej ziemi rodzimej. Jak wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Wszystko ta technologia tworzy się na Waszych oczach i cały czas jest korygowana w zależności od potrzeb. Celem tego wykorzystania tego podłoża w tej naszej glebie, tutaj na naszym stanowisku, jest po prostu wzbogacenie jej w materię organiczną. Ta materia organiczna jest nam oczywiście potrzebna po to, żeby zakumulować więcej wilgoci w glebie, żeby wykorzystać to, co dostajemy normalnie w opadach w tym rejonie, no i żeby ta gleba była mniej wrażliwa na warunki suszy. Czy to nam się uda? Zobaczymy w najbliższym czasie. Ja znajduję się w tym momencie przy kombinacji, w której zastosowaliśmy węgiel brunatny w proporcji 30% do objętości ziemi rodzimej. Jak to liczyliśmy? Liczenie jest bardzo proste. Przyjęliśmy, że za pas, na który rozsypujemy węgiel, ma szerokość około 1,60 m. Głębokość, na którą staraliśmy się to przelać, to jest 20-30 cm, znaczy wymieszać z glebą. Czyli na tym pasie 1,60 m objętość gleby rodzimej wynosi około 1500 m3 na hektar. W zależności od głębokości to będzie tak 1000–1500 m3 na hektar. I przy tej kombinacji, która się znajduje, przy 30% udziału węgla w glebie rodzimej, to dawka na hektar wynosi około 300–450 m3 podłoża. Kombinacja po mojej prawej stronie, gdzie widać tych grudełek jest mniej, to jest udział 15% i to jest dawka około 150–200 m3 na hektar. I tutaj po lewej mojej stronie, którego nie widać w tym momencie w kadrze, jest zastosowana kombinacja 50% w stosunku do objętości gleby rodzimej, czyli to jest bardzo duża dawka, bo to jest około 480, wręcz do 700 m3 na hektar. Ta rozpiętość skąd wynika? Z założenia, na jaką głębokość będziemy mieszać. Czy to będzie 20 cm, czy to będzie 30 cm. Więc w zależności też od tego, jak w gospodarstwie jest głęboko warstwa orna, tak można sobie te obliczenia prowadzić. Dla mnie prostsze jest oczywiście zastosować po prostu dawkę konkretnie, powiedzmy 150, 300 czy 400 m3 na hektar w rzędy na powierzchni 1 hektara plantacji. Znajdujemy się w tej chwili w części kwatery, w której zostały
wyznaczone rzędy, bez dodatków materii organicznej, bez torfu, bez trocin. Uformowaliśmy zagony, przykryliśmy to czarną matą ściółkującą, polipropylenową i tutaj będziemy wiercić otwory o średnicy odpowiadającej doniczkom, które jak widać tej wielkości, która stoi koło mnie, doniczki o pojemności 35 litrów. A więc sięgamy po kolejny element dla gospodarstw, które nie mają właściwych warunków glebowych do uprawy borówki, ale też i innych gatunków jagodowych, możemy powiedzieć taką tezę. Mianowicie uprawa w pojemnikach, ale w pojemnikach zagłębionych w glebie. Tą technologię wybraliśmy z tego względu, żeby oszczędzić sobie koszty przewożenia roślin po okresie planowania i okresie wegetacji do magazynu i oszczędzić na kosztach przechowywania. Będą oczywiście, jak zwykle, zróżnicowane podłoża. Będą podłoża standardowe do uprawy borówki w pojemnikach i też podłoże niestandardowe, mianowicie stworzone na bazie węgla brunatnego przez firmę Carbohort. To podłoże widać, tutaj mamy już w doniczce częściowo nasypane. Jest to węgiel brunatny różnych frakcji. Trochę też jest dodane torfu do tego. Z takich ciekawostek o tym podłożu, jak się ogląda na przykład analizę tego podłoża zbudowanego na węglu brunatnym, to rzuca się w oczy bardzo wysoka zawartość wapnia oraz bardzo wysoka zawartość żelaza. Wysoka zawartość wapnia myślę, że nam nie będzie przeszkadzała. Troszeczkę będziemy musieli się zastanowić nad tą wysoką zawartością żelaza, aczkolwiek oczywiście w pożywce będzie to uwzględnione i zbilansowane, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Doniczki, jak już powiedziałem, mają 35 litrów. Otwory, które wywiercimy, będą odpowiadały wielkości doniczki. Doniczkę w zasadzie zanurzymy całkowicie w glebie, może tam będzie wystawała maksymalnie 5-10 cm nad powierzchnią. Doniczki będą nawadniane systemem kroplowym. Na każdą doniczkę będzie przypadało 4 emitery. Szczegóły związane właśnie z budowaniem instalacji nawodniającej, szczegóły techniczne, to wszystko przedstawimy w kolejnym naszym odcinku, naszym spotkaniu, tu w tym naszym gospodarstwie praktyczno-doświadczalnym.